PVA, materiały rozpuszczalne, których możemy używać, słuchajcie, z powodzeniem przez cały rok, wiosna, lato, jesień, a nawet zimą. Siatki, worki, pełna dowolność. Ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam taką moją wersję PVA właśnie na jesień, a z czego ona się będzie składać. Ano kulek, kulki na pewno będą. Kulki będą bardzo drobno pomielone, postaram się je drobno sobie, słuchajcie, zmielić, po to, aby ta frakcja była jak najdrobniejsza, ponieważ z tego miksu, który Wam pokażę, możecie śmiało zrobić worki, słuchajcie, do rzutu, ponieważ to będzie bardzo drobne. Ja akurat dzisiaj worków do rzutu nie robię, robię sobie zwykłe po prostu siatki. I to będą kuleczki ochotkowe, które widzieliście już, mam nadzieję, na moim kanale, oraz kulki rakowe, czyli taki naturalny pokarm karpia. Dodatkowo do tego pelet, dwójeczka, trójeczka. Nic raczej grubszego tutaj dodawać nie będę. Chcę, żeby mi się to tam fajnie wszystko zgrywało. Jeśli chodzi o zalewę, użyję sobie słodkiego Bostera ananasowego, żeby to troszeczkę przebić. To będzie taka PV-ka słodko śmierdząca. No i taki, że tak powiem, teraz game changer. Coś, czego rzadko w sumie używałem, a nie wiem dlaczego, no bo trochę tego leży, słuchajcie, w pudłach, a mianowicie mączka. Mączka Predigest, mam jeszcze mączkę z sobą squidową i krylową, ale ja sobie dzisiaj użyję Predigest i krylowej. Krylową z tego względu, że ona jest taka lekka i będzie fajnie mi windować się do góry, jak to wszystko się tam otworzy na dnie i będzie też tą rybę wabić z góry. Ponadto, no słuchajcie, Predigest, wysokiej klasy mączka, bardzo wysoka strawność. Krylowa, no to chyba krylowej mączki nikomu przedstawiać nie trzeba. I ja sobie pozwolę te PV-ki tak troszeczkę, że tak powiem, obtoczyć w jednej z tych mączek. Raczej to będzie krylowa, aniżeli Predigest. Predigest dam do samego miksu, a krylową zrobię jeszcze taką właśnie panierę. Ja taką panierkę już kiedyś robiłem z glue, z Carb Old Schoola, właśnie wiosną. Mega fajnie to pracowało, bo po wpadnięciu do wody pierwsze co to działał ten glue, potem się rozpuszczało i zanęta. Tutaj będzie działać od razu nam mączka krylowa, którą karpie uwielbiają i to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć i przekonywać, że mączka krylowa to jest naprawdę sztos produkt. Tak więc nie gadam, pokażę Wam teraz, jak przygotowuję sobie taki właśnie miksik pod PVA. Szalenie prosta rzecz, tutaj nie ma zbytnich komplikacji. Potraktujcie to jako taką, wiecie, jako propozycję podania. To, jak Wy zrobicie, to zależy tylko od Was i od Waszej wody, tam gdzie łowicie, bo to Wam się ma to jak najbardziej sprawdzać. Tak więc zapraszam Was teraz na film. Zaczniemy sobie od wsypania peletu. Pelecik taki drobniutki, że go jeszcze pokażę, słodki, nie wiem co zapach, ale taki no słodziutki, 2-3 mm, taki federowy, troszeczkę go tutaj wsypiemy, następnie troszeczkę grubszy, śmierdzący, 3 mm, coś takiego, jedną łopatkę. I to sobie zaleję słodkim Bosterem. Wy możecie użyć sobie CSL-a, płynnego pokarmu, co tak naprawdę chcecie. Ja sobie to zaleję czymś słodkim, tak nie za dużo. Myślę, że tyle. O, tyle. Mieszamy. Teraz mamy coś takiego. Poczekam sobie chwilę, żeby ten pelet wpił i będę brał się za mielenie kulek. Dobra, słuchajcie. Pelecik troszeczkę wpił moją zalewę. No i teraz mielimy kule. Kule ochotkowe. Naturalny pokarm karpia. Mam nadzieję, że już widzieliście je na moim kanale. Jeśli nie, serdecznie zapraszam. Mielimy, a mielimy dość drobno. Tych kulek, słuchajcie, ja nie będę dawał jakoś bardzo dużej ilości. Tutaj głównym, że tak powiem, głównym graczem ma być pelecik, ma być sypka zanęta. Tak drobno, jak nam się tylko uda. Jeszcze jedną taką. I kuleczki rakowe.
Pancerze, nie pancerze. Słuchajcie, zbliża się jesień. Karpie będą wyfutrowywać po prostu z wody, co się tylko da, co nie ucieka na drzewo. Raki nie uciekną na drzewo, tak więc kuleczka rakowa jak najbardziej wiedzie. I jeszcze druga garstka i druga taka. Teraz sobie to pomieszam. Taki fajny, drobny miksik, pelecik, dwójeczka, trójeczka i pokruszony kulek. Widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo drobno. No i teraz sypka zanęta. Ilość, słuchajcie, tej sypkiej zanęty zależy tak naprawdę tylko od nas, jak chcemy, aby to nam wszystko wyglądało. Możemy dać tego dużo, możemy dać mało. Ale coś takiego, teraz się to prezentuje. No pachnie mega turbo, po prostu słodziutko. Tak słodziutko, ale jednak gdzieś ten śmierdziel jest wyczuwalny. Fajna opcja. No i teraz mączka Predigest. Bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, dobra mączka, wartościowa. Podbija nam to wartość. Dużo tego nie dajemy, ja daję tylko tyle. To ma być taki fajny dodatek, a nie część zanęty. Mieszamy. Widzicie, troszeczkę takie to jaśniejsze teraz zrobiło. O, coś takiego. Bardzo fajne. Dam tu troszeczkę mączki krylowej jeszcze, żeby nie była tylko na PV-ce, ale żeby była też oczywiście w miksie. Ok. Też tak nie za dużo. Już troszeczkę zrudziała nasz miks do PV-a. Troszeczkę tak zrudział. No teraz już bardziej czuć, słuchajcie, taki słodziutki, rybny zapach Predigest oraz kryla po prostu. Tu nie ma co się oszukiwać. I teraz co z tym? Czy to już jest ok? No można sobie to do rąk wziąć. Trochę się to, słuchajcie, widzicie, jeszcze rozsypuje. Więc ja sobie jeszcze to postaram się skleić moim bosterem, aby łatwiej mi to po prostu się w siatkach, czy też w workach, w zależności jak robicie, układało. Dobrze, tylko to trzeba pomieszać. Czas, słuchajcie, to teraz zapakować do siateczek. Jak duże, słuchajcie, te siateczki? No tuba jest taka, możemy zrobić, słuchajcie, taką kiełbachę. To zależy od Was. Dobierajcie to do tego, jak ryba w ogóle żeruje, ale tego chcecie wrzucić tak naprawdę do tej wody. Jeśli chodzi o mnie, to ja mniej więcej te moje kiełbaski, oczywiście w zależności od też czasami widzi mi się i od pory roku, wiadomo, latem robię je większe, ale tak, takie mnie satysfakcjonują. Zakręcamy to, cyk, odciągamy, tutaj robimy sobie pętlę, ciaśniutko to tutaj staramy się zawiązać. Ok. Ciach. I mniej więcej coś takiego, nie za duży, nie za mały, powiedziałbym, że w sam raz takich PV-eczek, takich siateczek teraz sobie narobię i za chwileczkę przejdziemy sobie do panierowania tego. Pokażę Wam, jak można sobie to fajnie właśnie zapanierować. I jak sobie działamy. Opcja numer 1 jest po prostu taka i tak to będzie wyglądało. Trochę może nam tutaj to spadać, ale będzie to jakby najbardziej lekko zapanierowane. To po prostu taką PV-kę, która i tak gdzieś tam jest wilgotna już od zalew, wkładamy bezpośrednio sobie tutaj do worka z mączką. To jest opcja numer 1. Opcja numer 2, którą zaraz pokażę. Wychodzi nam taka fajna, zapanierowana PV-ka. Jak sobie to zrobię? Ja sobie zrobię to wszystko po prostu opcją numer 2. Jak widzicie, te PV-ki wyszły mi jedne większe, drugie mniejsze, że tak powiem, na potrzeby filmu, żeby lepiej było widać. I teraz tak, musimy sobie troszeczkę ubrudzić, no niestety, ręce. Tutaj nic nie zrobimy z tym, chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł, no wiadomo, no, wszystko jest dozwolone. Pytanie, jak bardzo chcemy wszystko sobie to pobrudzić. Lekko sobie tylko wylewamy nasz boster. Słuchajcie, najważniejsze, nieważne co to będzie,
Najważniejsze, żeby tą PV-kę tutaj, widzicie, troszeczkę nawilżyć, żeby ona była lepka. No to się akurat świetnie sprawdzi, no bo to strasznie słodkie i to się klei. No i wkładamy tutaj do worka i po prostu sobie to jak najzwyczajniej w świecie obtaczamy w mączce. Prosta sprawa. Tak to, słuchajcie, wygląda. Ja sobie właśnie przerabiam wszystkie na takie kiełbachy. Produkcja PV-ek dobiegła końca. Takie wariaty będą, jak widzicie, bardzo fajne. Można zrobić takie trochę większe, można zrobić sobie takie trochę mniejsze. To zależy już tak naprawdę od Was i od tego, ile chcecie tego tam do wody karpiom wrzucić. Jeśli chodzi o te właśnie panierowanie, które pokazałem, istotna rzecz, jeśli już panierujemy właśnie te siateczki, to pamiętajmy, żeby nie trzymać tego za długo, że tak powiem, na później, ponieważ Boster, Liquid, cokolwiek, co po prostu tej PV-ki nam nie rozpuści, spowoduje, że ta PV-ka będzie nam się później gorzej rozpuszczać. To jest istotne, szczególnie w chłodnych miesiącach, w zimnej wodzie może być po prostu utrudnione troszeczkę rozpuszczanie tego materiału. Tak więc miejcie to na uwadze, żeby też za mocno tego aż tak, wiecie, nie zamaczać. Możecie zamoczyć, rzucić do wody, to się rozpuści, jak chcecie zamoczyć, zapanierować i sobie zostawić, no to szczególnie jesienią czy wczesną wiosną to się będzie po prostu gorzej, wolniej rozpuszczało, tak? Więc miejcie to proszę na uwadze, bo to jest istotny, myślę, istotny tip, który może Wam się przydać. Na ten moment dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, standardowo zostawcie subika, łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą.